Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny CITEK czerwony. Włącza się do sieci, nic się nie wyświetla i piszczy. Także zobaczymy, co mu jest. Ja już go sobie zaznaczyłem, naznaczyłem. Jest świeżutko rozbity. Jeszcze go nie wyciągałem. Powiem wam, że śmierdzi z niego, ze środka. Takim śmierdzi kondensatorem. I tak. Kondensatory spuchnięte. Także sobie zmierzymy sobie jeszcze ten mniejszy tutaj. Te małe czasami są ok, często są ok, bardzo rzadko jest, że trzeba go wymienić, no ale zwykle zapobiegawczo też go wymieniam. Jak rozbić CITEKa już pokazywałem. Tutaj model 1075. Także z takich ciekawostek. No i co? Dajcie mi się tu przygotować i widzimy się za chwilę. No i tu mam dowód na to, że dobrymi chęciami to jest piekło wytapetowane. Bo mi przyszło takie Nirsi ST2. To jest taka większa pensetka pomiarowa. Tu miałem tą, bardzo ją lubiłem, bardzo fajna, zgrabna, ale ta ma wypas funkcji. Ma w ogóle takie szczypce Kelvina, czyli z jednej strony jest prąd, z drugiej strony jest napięcie mierzone. 4 przewody. Ta pensetka pomiarowa jest bardzo ciekawa. To jest tak naprawdę mostek RLC, taki z inną końcówką. No i chciałem firmware wgrać nowy, bo było 1.4, ja mówię do pobrania 1.5, mówię najpierw nie mam czasu, pokażę jaki jest. A mówię dobra, dla widzów zrobię najnowszy firmware, żeby były testy na najnowszym firmware'ze. No i się zblokował mi podczas wgrywania tego firmware'u. Ta też mi się kiedyś zblokowała podczas wgrywania firmware'u, ale ją uratowałem w ten sposób, że zostawiłem ją bardzo długo z tym napisem firmware upgrade, aż bateria siadła, poczekałem jeszcze dzień, dwa, no i potem jak się wgrało na nowo, no to ruszyło, więc no mam zbrikowane i mówię, dobra, otworzę, wyjmę baterię. Tu był wyświetlacz. Taka osłonka wyświetlacza, którą zdarłem i mówię, teraz już jesteśmy w domu, wyjmę go, nie? No i zobaczcie, go tylko tutaj ciupię. Tutaj z boku też próbowałem podważyć, no ale ja się boję, że to rozwalę. Także nie wiem, jak oni to kleją, czy oni to zgrzewają, no więc zostanie. A jeszcze mi przysłali zasilacz. Tani, bardzo ciekawy. To też jest taki, powiedzmy, trochę topszak. Ja kiedyś testowałem topszaka, dam wam link tutaj do topszaka. Tani, mocny, jakościowo może nie jest super, ale no nie każdego stać na Ridena i Riden to jest sam moduł, jego trzeba jeszcze czymś zasilić. A tu jest bardzo fajna, zwarta konstrukcja, całkiem lekka, także pokażę wam najwyżej ten zasilacz, a te pensetki to w innym filmie po prostu przy okazji pomiarów innego urządzenia chyba sobie sprawdzimy. A teraz już nawet nie wiem, czy ja to złożę. No, także tak to jest, jak chce się dobrze. No ale dobra, koniec tej dygresji. Ciśniemy do naszego CITEKa. Ja go umyję, bo ktoś mnie ostatnio pytał, jakie są elementy na CITEKu. Także zrobimy sobie taki przegląd CITEKa, jakie są części na CITEKu 5 czerwonym. Albo jednak, zobaczcie, sukces. Podważyłem tym, do środka wsadziłem i wyparłem tak jakby takim ruchem, już wam pokażę, że tak w szczelinę i do góry i udało mi się to rozebrać. Także może uda mi się tą bateryjkę odpiąć, firmware może się skasuje, może da radę go postawić. Także od razu tutaj parametry baterii. To są wymiary w milimetrach. 4 cm na 20, 37. 2 cm to jest w tą, a 37 to jest 3,7 mm pewnie wysokość tej baterii. Jakbyście nie wiedzieli, jak rozkodowywać baterię. No a w środku sama płytka wygląda w taki sposób. Tu jest nasz selektor, przełączniczek. Wyjście, 4 piny na właśnie 2 napięciowe, 2 prądowe. No i cała elektronika tutaj tako. No spoko. Może się odbrikuje. A i zobaczcie, udało mi się wgrać. Co ciekawe, Windows 7. Na Windows 7 jak się podłącza, to wychodzi okno od razu pamięci. Także Windows 10 sobie gorzej poradził ze sterownikami. Nie wiem, inny kabel, nie wnikam. W każdym bądź razie to moje rozbieranie nie było w ogóle potrzebne. Także gdyby ktoś miał jakieś problemy, no to Windows 7. Dobra, to podsumowanie. Jakby ktoś chciał otwierać, to nie od strony tego guziczka, tylko od tej strony. Są te 2 zaczepy. I jeszcze tutaj są dziurki takie, 2. I są słupki, na które te PCB wchodzi, na te słupki pod spodem. Bardzo ciekawy design.
No także ja tutaj go postaram się złożyć, może nie jedną ręką, tylko żebym nic nie połamał. No i będziemy go testować na pomiarach przy naszym CITEC-u. Partnerem odcinka jest JLC PCB. Oferują pełny zakres PCBA, od części przez PCB po montaż SMT, prototypy i produkcja masowa. Dzięki prostym, przejrzystym cenom i kuponom zbijającym opłatę startową nawet do $2, szybkim terminom i wsparciu 24/7 zrealizujesz projekty szybko i sprawnie. Opłacalność, stany magazynowe na żywo, jasne ceny bez ukrytych kosztów, kupony obniżające prototypowanie nawet do $2. Błyskawiczny montaż SMD, 520 000 części dostępnych od ręki, linie automatyczne zapewniające 24-godzinny montaż, zamówienia od 2 płytek i wysyłka tego samego dnia. Przemysłowe procesy SPI, AOI, rentgen zapewniają minimalne ryzyko niedolutowań i odrzutów. Realne wsparcie 24/7 przez konsultantów, szczególnie pomocne przy zmianach w projekcie czy napiętych terminach. Jeśli szukasz szybkiego i niezawodnego wykonawcy PCBA, sprawdź ofertę JLC PCB już dziś. Montaż już od 2 płytek, śledzenie projektu na żywo i wysyłka tego samego dnia. Link w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. No i dobra, zrobimy sobie wstępne pomiary i odczyt parametrów. To może sobie przelećmy pierw wszystkie elementy po stronie pierwotnej, układ ścieżek. Mam nadzieję, że wszystkie wartości będzie tu bardzo ładnie widać. 01B, 01B, 220, 220, zerówka A, 6W, 152, numery niestarte, 1FW, 1P. Tutaj jest FW, tylko nie wiem ile. Mam nadzieję, że to na filmie będzie ładnie widać, te numery. Może jakoś bardziej tutaj zaświecimy. Oj, chyba trzeba będzie bardziej z bliska. Bardziej z bliska, czy będzie to widać? Tu jest chyba trójeczka. No, 3FW. Tutaj jest 1P. Kiedyś miałem gdzieś któryś z tych rezystorów zwarty w jakimś CITEC-u, nie pamiętam, ale to na jakimś filmie było. Ten element, jakie to oznaczenie? Zaraz do tego dojdziemy. Tutaj jest dioda DUQ. Jakie się wymieniałem, ja tam numer na filmach podawałem, jaki to jest zamiennik. To jest dioda jakieś 18 albo 20 V zabezpieczająca, nie? A to oznaczenie tego numerka dajcie mi chwilę, ja je umyję. No i tak, tutaj mamy oznaczenie 2F, a tutaj mamy 3FW. Także mi się tu jeszcze jakimś pyłem osypało. Jak chcecie wiedzieć, jak myję takie no, lakiery, syfy, no to twarda szczoteczka do zębów, rozlewam tutaj IPę. Czasami IPA wysycha na biało, to używam Nail Polish Removera do paznokci. On ma troszeczkę acetonu, ale jest delikatny dla skóry, więc tym bardziej jest delikatny dla elektroniki, nie? No, dobra. Także po tej stronie zróbmy sobie też jeszcze pomiary. Tu raczej wszystko będzie git. Test diody. Tu od spodu jest bezpiecznik. 00, czyli bezpiecznik nam przewodzi. Diody na mostku prostowniczym. Jest 0,6. To mnie pokazuje. 0,6. Nie pokazuje. 0,6 nie pokazuje. 0,6 ładnie. Rezystor pomiarowy, powinno być na nim zwarcie, czyli 0,03 jest dobrze, nie jest spalony. Tranzystor MOSFET. Nie ma przejścia, nie ma przejścia. Tu powinna być dioda pasożytnicza 0,57, jest ładnie.
Także tu raczej bym się nie doszukiwał zwarcia po tej stronie. Jedyne co, no to tutaj parametry po naszej stronie. Widzicie, ten element wygrzany jest A4W. I właśnie tu też mi ktoś pisał, że miał ten element CITEC-u spalony. I on chyba współpracuje z tymi rezystorami 3.3 ohma. Ja kiedyś miałem je dwa spalone. Jak one są spalone, to wtedy jak ta dioda to jest chyba dioda prostownicza, która nam zasila jakieś 5 V. Tak coś kojarzę. Jeśli ta dioda jest spalona, sobie ją możemy zmierzyć. W tą stronę jest tak. Tu jest chyba pusta nóżka. 0,16, oj. 0,6. 0,5. No, w takim razie, nie wiem, odlutujemy go. Czy to jest tranzystor? A może to jest tranzystor? Kurde, nie pamiętam. A4W, trzeba by wygooglać. Ta dziurka mi się tutaj w nim nie podoba. Nie wiem, czy to widzicie. Może tu być średnio widać. Jest taka skaza, taki ślad. Także my sobie odlutujemy, ja sprawdzę w Google, co to jest A4W. No ale też postaram się tutaj zrobić przegląd. Przegląd wszystkich komponentów sobie zrobimy, może zanim zacznę tu lutować. Tu jest stabilizator. Tylko on jest chyba na 5 V. Tak. 17-50, czy to jest 5 V stabilizator. Na nim możemy sobie też zrobić pomiary. Oj. No, jest zwarcie. Jeśli on nam poszedł, to nam napięcie chyba AC poszło na Amegę i wtedy może być Amega upalona. Także zaraz chyba ten zasilacz w NIRSI podłączymy i zobaczymy w ogóle, czy Amega działa, czy w ogóle jest sens robić te kondensatory, czy nie. Oj, niedobrze. Także widzicie, jak do końca się używa tego CITEC-a, jak te kondensatory są wyrąbane, to jak nam się to spali, to często jak nam się stabilizator spali, no tu już jesteśmy w kaszance. Tu jest dioda podwójna. Zmierzmy sobie. Na niej 0,14 to jest norma. 0,14, 14,5, więc ona jest raczej sprawna. Tu bym się nie doszukiwał. No ale dobra. Przelećmy wszystkie elementy. Tu jest 1FW, A4W, KJE, 3W, 1FW, 01D, 100, 100, czyli 10 i 0, czyli 10 ohmów. 3,3 ohma, 3,3 ohma. Tu mamy A4W, 01B. 223, 1FW, 2201, czyli 220 i 10, czyli 2 kilo ohma. 01B, 3FW. Tu mamy oczywiście Opto 817A, CGW, numerki 44B. Tu już pokazywałem numer na nim. 01B, A6W. Tu mamy diody LED. Kropeczka oznacza, w którą stronę ta dioda jest skierowana. 01D, 01C. Tu też widać numerki wszystkich tych sotów. 01B, 01C, 01C, 01C. 01C to jest chyba 10 kg, tak? To w ohmach. 01B to jest 1 kg z tego co kojarzę. Tak, zgadza się. Tu mamy LM224. 224. W tą stronę. Niezmazane numery, co ciekawe. Zupełnie fokus. Tu też jest diodka. Diodka LED w tą stronę. Tutaj drobnica, wszystkie te widzimy. Atmega 88PA. Może być spalona. Na termowizji zobaczymy. Tu miałem ostatnio ten w jakimś CITEC-u zwarty kondensator i mi ciągnął całą linię, nie wykrywała akumulatora. Ładowarka niby działała, ale nie rozpoczynała ładowania. I ten kondensator, albo ten, nie, chyba ten, był zwarty. Taka ciekawostka. Także
te tranzystory FDS 8880. Kiedyś też miałem dwa je spalone, jakie ładowarka nie ładowała, nie dawała prądu, a jak je wymieniłem na nowe, no to nagle zaczęło działać, także też bardzo ciekawe uszkodzenie. Tutaj kolejne diodki, zielony, tu jest chyba zielony w tą stronę, tu jest zielony po lewej, tu jest zielone po prawej w tym miejscu, tu jest kropeczka i tu na dole jest z drugą stronę kropeczka. Także teraz nie wiem, czy coś pominąłem, czy nie pominąłem, ale jeszcze w okolicach tej atmegi sobie pomierzymy. No ale sobie, wiecie co, niedobrze, nie podoba mi się. Mi się wydaje, że tu niestety nie ugramy za dużo. No dobra, nie przedłużając, jakby przegląd elementów był zrobiony. Ja odlutuję w takim razie stabilizator i zobaczymy, czy są zwarcia na liniach, czy na nim tylko jest, czy to coś przed nim jest zwarte, no ale coś czuję, że ten CITEK zostanie dawcą części. No i jesteśmy pod mikroskopem. Tu mamy ten stabilizator 17-50, jakiś DH, z DH 1750, a te 51A to jest chyba seria, mi się wydaje. No i teraz tak, ostatnia nóżka z tą to jest zawsze 000, teraz to z tym 0016, no czyli upalony niestety stabilizator, a z doświadczenia mojego niestety wiem, że jak te stabilizatory padną i to jeszcze tak na zwarcie, to tutaj już poszło ostro. 006, tu jest jeden pomiędzy, ale tu jest też jeden, także co jest zwarte? To jest chyba input, a może jakaś szansa jest, dobra, zobaczymy. Ja wygooglam pinout, podłączymy się tym zasilaczem w NIRSy i zobaczymy, czy nam się wstanie ten CITEK, czy będzie zwarcie. No i niestety z prawej to jest input, czyli tutaj wchodzi, tu mamy masę na środku, a to jest output, czyli mamy zwarcie na naszym plusie, nie? Niestety. (006), a tu jest to duże to jest masa, nie? A tu mamy plus 5 V. No także chyba na tym nasza naprawa się skończy. Jeszcze możemy sobie potem zmierzyć tego A4W, czy on jest spalony. No ale pierw podam tutaj napięcie z tego zasilacza. Dla pewności. To zrobimy szybki unboxing. Kogo nie interesuje, zrobię znacznik czasowy w filmie. Może sobie przewinąć. Jak już raz wyciągałem, nie wiem, czy on był w jakimś worku, czy nie w worku. Ciekawy zasilaczek, ruchomy wyświetlacz, spoko. Całkiem zwarta, fajna konstrukcja. Tu mamy USB-ki, USB-A, USB-C. Tu diodka, sterowanie. No i wyjście. Z tyłu do firmware'u. Nie wiem, czy będę wgrywał, czy nie. No i tutaj też okablowanie. Zasilający. Papierologia, instrukcja. Kabelek USB-C. No i całkiem fajne, powiem wam, krokodylki. Całkiem mocno. No, ciężko je nacisnąć. Są trochę duże, jak na moje potrzeby. Ale takie fajne, ciekawe, miękkie. Już wam powiem, jaka jest długość tego. No, z metr będzie. No, metrowe. Całkiem elastyczne. Ciekawe, jaki przekrój mają. Bo zawsze można by uciąć te krokodylki i sobie zrobić końcówki. Jakoś bardziej. No dobra, ja to zaraz podłączę. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Sobie zobaczymy zwarcie. Zmierzymy sobie zwarcie za pomocą tego. Dużo nie waży, powiem wam. Impulsówka typowa. No ale kompaktowy. Cenowo nie wiem, jak to wychodzi. Te ceny są bardzo płynne. Poszukajcie sobie testów takich bardziej. 36,08, czyli 36 V, 0,8 amperów chyba. Tak kojarzę.
Kabelek dali krótki, metrowy, taki plastikowy. Ja wam powiem, że ja tych kabli to się boję. Kiedyś podłączyłem taki kabel i zaczął mi się dosłownie po minucie smażyć. Tutaj taki bąbel zaczął wychodzić, taki rosnął, puchł bąbel na wtyczce, nie? Jezu. A tu jakieś presety. Przed chwilą było 5 V. Muszę ogarnąć, jak to się obsługuje. Dobra, już chyba wiem. Volty. Wtedy sobie ustawiam, ile chcę, 5 V. I ampery. 0,01 ampera. Dobra. Jak kliknę run, to wtedy... Czemu nam nie wyszło run? Za mało prądu? Może nie ma... No teraz jak dam 1 amper, to jest w stanie utrzymać. No przy tych setce... Ile on tu potrzebuje? O! Śmiesznie. Że musi mieć minimum tą wydajność prądową, żeby w ogóle utrzymać napięcie, nie? No ale dobra. Ustawimy to 0,04, 5 V, no i podłączymy się z termowizją do naszego CITEKa. No tu jeszcze fajną funkcję odkryłem, bo mówię, takie nastawialnie ciężki temat, ale można sobie tym pokrętełkiem. No to całkiem przyjemnie. Czemu rep mi weszło? Czy mam zabezpieczenie jakieś napięciowe? Może to jest zabezpieczenie, żebym nie przestawił. Nie wiem, w ogóle nie robiłem researchu. O co tutaj chodzi. Także nie będę się tym za bardzo bawił. Podłączamy. No i witam Was w termowizji. Tu jest po lutowaniu ciepłe, bo przylutowałem się przewodami. No i na 3, 2, 1 oczywiście okulary ochronne. Podłączam się pod zasilacz. Napięcie, albo dobra, wyłączę wyjście, wsadzę to i teraz będzie 3, 2, 1. No i co? Nie utrzymał nam napięcia. Pobiera 0,04 ampera cały czas. Zacznę sobie trochę zwiększać ten prąd. 100 mA. Nie jest w stanie nam utrzymać napięcia. 200 mA. Nie, sorry, 20. Przepraszam bardzo, 30. Dobra, mamy 100 mA. Nic nie rusza. Dobra, damy 200. Zero 2 V. Pół ampera. Cały czas totalne zwarcie. I nic się nam niby nie grzeje. Jeden amper. Mega ciekawe. Co tak przywiera? Może faktycznie dioda siadła? Coś mi tutaj nie trybi. Coś mi tu nie pasuje. 0,4 V spadku. Tu jest 5 V.
Co nam się może grzać? Mega ciekawy przypadek. No to chyba w takim razie demontuję tą diodę podwójną. Aczkolwiek i tak nie jestem przekonany. Ile mamy? Pół wata nam coś wciąga. Pół wata. Trani transformator. Może ta dioda na tym radiatorze wytraca nam te pół wata. No nic, takiego przypadku jeszcze miałem. Nie przedłużam, wyłączam, poszukam. Jak znajdę, to dam wam znać. No dobra, podłączamy Ridena. Prąd. Totalne zwarcie. 2 ampery. Ok, ścieżka nam się wygrzewa. I rezystor pomiarowy. To co, MOSFETy są przebite? Tu było widać, jak się ścieżka zaczyna grzać. Pomiary, muszę zrobić pomiary. Dobra, źle spojrzałem na datasheet, albo mam inny datasheet tego układu, bo ja wyszukałem po AS 111, 17, 50 i mi pokazało, że na środku jest masa, na środku jest plus jednak, bo na tym stabilizatorze, znaczy na LM224, na wzmacniaczu operacyjnym zmierzyłem, że na dole jest plus, na górze masa i coś mi pinout nie wychodził, nie? Także jak miałem masę stąd i masę tutaj, to mi przez całą płytkę po prostu masą krążyło. Masą mi prąd krążył, nie? Także teraz dopiero zrobimy pierwsze podłączenie w takim razie. Idę w termowizję, zobaczymy, co się grzeje. No i już wtedy nam się pewnie wygrzeje mikrokontroler. No dobra, witajcie w termowizji. Będziemy używali FNIRSI. Podłączam się pod plusa. No i klikam Run. No i co się grzeje? Na razie jeszcze nie widać nic, żeby się grzało. Dobra, zwiększymy sobie prąd. 100 mA. No i niestety, jak widać, procek się grzeje. Mikrokontroler, czyli CITEK upalony, będzie już tylko niestety dawcą części. Także to, czego się obawialiśmy. Ja się obawiałem. No nic, szkoda, fajny sprzęt. Że jak widzicie, nie wszystko da się uratować. Dajcie się przełączyć na zwykłą kamerę, sobie pogadamy. No i niestety, błąd ludzki, ja się pomyliłem, już zacząłem szarpać, nawet wyszarpałem te 2 kondensatory, odpiąłem diodę, odchyliłem, żeby zobaczyć, mówię, ale jak ona się ma grzać, jak ona nie jest na 5 V, tak samo te kondensatory, one nie są na tej linii. No i po prostu zrobiłem pętlę masy, mi się grzało po prostu po pętli, także tak. No co, no gdyby był dostępny program, gdyby dało się, wiecie, wymienić atmegę, zaprogramować, no to dałoby się tę radę uratować. Niestety tego typu programy nie są dostępne, nie można tego uratować, no ale ogólnie ten CITEK całkiem jakby no za dużo się nie spaliło w takim sensie, że tranzystory tutaj te będą dobre, diody wszystkie tutaj LEDowe będą dobre, podwójna dioda spoko, cała wejściowa strona jest dobra. No także może kiedyś jak trafi do mnie jakiś CITEK ze spaloną stroną wejściową, no to będzie można z tego zrobić jeden, z tamtego na przykład wyjąć stronę wtórną, albo zamienić jakieś tam elementy w zależności od uszkodzeń, nie? Także szkoda. Tu naklejka z numerami na trawku, tutaj numery PCB. Tak to wygląda, jakby ktoś chciał się interesował. Tu jeszcze Jezu, fokus. Numery płytki. No i tyle. Co ja wam mogę powiedzieć więcej? Możemy sobie jeszcze dla jaj, dla tych, co chcą zostać na koniec, już tą FNIRSI pensetkę wyjąłem, to wam pokażę. Zasilacz, no da się coś z nim zrobić. Czy jest jakiś mega wow, nie wiem. Nie będę się tutaj, wiecie,
wciskał wam nic na siłę, przysłali, prosili, żebym pokazał, to wam pokażę, jak ktoś będzie chciał, no to spoko. Tą małą pensetkę na pewno mogę polecić, ona bardzo fajna, wiele razy była na filmach, widzieliście. Jest bardziej poręczna, bo ma chudsze te rączki. Natomiast tu są fajne też szczypce Kelvina do jakichś większych komponentów, dużych kondensatorów albo jakichś innych elementów, więc no taki bardziej kombine. Ja nie mam mostka RLC, czy tam LCR, jak to Amerykanie mówią, także to będzie mi tak pełniło funkcję do mostka, właśnie takiego bardziej zaawansowanego. A zrobimy sobie jeszcze szybki przegląd funkcji, bo naprawdę ma funkcje ciekawe według mnie. Wyświetlacz taki, no nie wiem, czy to jest OLED, nie OLED. Jak się włącza, mamy różne funkcje. Mamy funkcję pomiaru napięcia, 30 V max. Jak się przytrzyma, to wychodzimy do menu. Mamy tam ustawienia, pomiary LCR i mamy skanowanie. To jest bardzo fajna funkcja. Na przykład patrzcie, zrobię sobie skanowanie pojemności i chcę wiedzieć, przy jakiej częstotliwości dana pojemność jak się zachowuje. Wezmę telefon w uchwyt i wam to pokażę, bo to jest bardzo ciekawa funkcja. No, wezmę już ten kondensator. I jak trzymam, to mi pokazuje przy 100 Hz, że ma 18 mikro, kąt straty taki, nie? Wiadomo, ten kondensator akurat jest wyrąbany totalnie, ale weźmy sobie jakiś sprawny i zobaczymy po prostu na jakimś niby sprawnym. O, tu też mam z demontażu z Citeka, sprawny kondensator. Jeszcze. I zobaczymy, w jakiej on jest kondycji. No i ma 1000, no 930, kąt straty 0,06 dla niskich częstotliwości, dla 1 kg ma 0,13 kąt straty, czyli D. No i ta pojemność, ten 1 milifarad, czyli 1000 mikrofaradów dla 1 kg trzyma, nie? Przy 10 kg i 100 kg już widać, jak ta pojemność się zmienia. Najpierw ona rośnie, a potem się zmniejsza, nie? Czyli zgodnie z oczekiwaniami, także to jest fajna funkcja. Możemy 0,1, 0,3, 0,6 1 V sobie też tu zmierzyć. Tak samo on ma funkcję skanowania tych wartości dla rezystorów i dławików. Także jeśli ktoś z jakimiś indukcyjnościami coś sobie działa, to też ciekawa, fajna opcja. Taki bajerek. Rezystancję. I teraz rezystancję. Oni tutaj dali w opakowaniu, oni dają blaszkę metalową, bo to jest magnetyczne. Tą blaszkę można sobie gdzieś przykleić, żeby sobie to odkładać, nie wiem, gdzieś tam na jakąś listwę, na półkę. Są zakrzywione pomiarowe te nóżki, że tak powiem. Ale dali coś takiego. Blaszka z rezystorami referencyjnymi. Także zobaczmy sobie. Tutaj trzymam teraz 10 kg i pokazuję dla rezystora Q, to jest indukcyjność. Czemu mi pokazuje 70 kg? 10 kg. Dla 100 Hz mi pokazuje 100 kg, że ma ten rezystor dziwny. Złapmy sobie 100 kg. No i coś na tych 100 Hz jakby dziwnie mierzył. Puszczę bez niczego, zobaczymy ile teraz na 100 Hz odpali. Zróbmy 100 kg znowu. No tu na tym 100 Hz coś ten pomiar totalnie nie wychodzi. Także ja im to zgłoszę w takim razie. To dobrze, że mamy referencyjny. Dobrze, że mamy tą płytkę referencyjną. Zaraz sobie zobaczymy, jak tu na 100 Hz. Może jakiś błąd. O, teraz tu na 100 Hz przy 0,1 V 100 Hz 0,3 V 100 Hz 0,6 V 100 kg, a przy 1 V no to już na tym 1 V się dzieje, widzicie? Odkryłem błąd. Co ciekawe, jak oni tutaj mają czekajcie, to się wychodziło tak LCR,
to tutaj można do 1 V ustawić. To też jest spoko opcja, ale w trybie diody nie można nic ustawić. Jest tylko 1,06 V, nie? No i też on nam wynajduje, w którą stronę ta dioda podłączona. Także tu na przykład pomiary na CITEC-u. Pierwsza dioda 0,3 pokazuje. Tutaj też 0,3. No powiem wam troszeczkę nisko te 0,3. Pokazuje, w którą stronę jest dioda. A ja bym tutaj się kłócił, to raczej powinno być 0,6. Także no, nie wiem dlaczego. Czekajcie. Zależy jakim prądem oni to mierzą. No ale znajduje nam, że to jest po prostu, że to jest dioda, nie? Auto. Zobaczmy na auto. Tu nam pojemność wykrywa. A zobaczmy, co ta pensetka nam powie. Na auto. Na diodzie. Nie no, 0,7. 0,7 to by się zgadzało bardziej. No także widzicie? Pomysł ciekawy. Nie wiem, czy mają firmware niedorobiony. 0,25. Ja im to wyślę, powiem im to. Także nie polecam, ale i tak linki wam dam, jakby wiecie, pod tym filmem. Tu na tej diodzie za duży spadek, nie jest w stanie go zmierzyć. Na tej diodzie mierzy zwarcie, bo na tej diodzie jest chyba ten rezystor dookoła, także tak ma być. To akurat wynika z budowy układu, to nie jest wina multimetru, w sensie tego to urządzonka, nie? O. Co tu jeszcze z tych funkcji takich ciekawych? Tu jest sortowanie. Możemy sobie ustawić, jak przytrzymamy na przykład. Czekajcie, możemy sobie ustawić, że szukamy na przykład ja chcę 1 kilo szukać. O, 1 kilo. Czekajcie, w kiloohmach. No 1-2 kilo, że niby szukamy, nie? I jak teraz wezmę rezystor i sobie zmierzę 1 kilo. Czekajcie, chyba muszę wyjść z tego menu ustawiania. Tak. Jak wezmę sobie ten rezystor 1 kilo, to mi pokazuje, że pierwszy rezystor zmierzony, negatyw, że nie przeszedł tej funkcji, że nie jest w tym 1-2 kilo, nie? A jak sobie ustawię, że szukam 1 kilo z tolerancją 5%. Czekajcie, muszę wyjść z tego menu. No na przykład pas, że ten się mieści w tolerancji, nie? Więc jeśli szukamy na przykład jakiegoś rezystora do wzmacniacza operacyjnego, bardzo precyzyjnego, na przykład mogę sobie ustawić, że chcę mieć tolerancję 1% albo w ogóle 0, na przykład 0,5%, albo szukam 0,1%. Super, szukam super dokładnego rezystora, nie? No to sobie biorę 10 rezystorów 1 kilo i na przykład sobie mierzę, czy zmieszczę się w tej tolerancji, nie? Czekajcie, zobaczymy, czy ten się zmieści. Ten, pas. Ten, negatyw. 10 kilo, negatyw. Ten, pas. Mamy dokładność 0,02. Więc mamy bardzo precyzyjny tutaj rezystor, pewnie właśnie z tolerancją 0,02. Czyli jak szukamy bardzo precyzyjnego sobie, o, ma auto przewracanie. To też spoko opcja. Auto przewracanie ekranu. Tutaj chyba trzeba to zrobić ręcznie. Tak, on nie pamięta. Tutaj trzeba było ręcznie ustawić prawa, lewa. No także plus, zdecydowanie jest to plus w nowszej wersji. No ale dobra. Co tu jeszcze jest? Nie chcę was zanudzać. Także ten film jest tak trochę o niczym, o CITEC-u, którego się nie da naprawić. Skanowanie, sortowanie, voltage i ustawienia, nie? Język, szybkość pomiaru. Im wolniejsza, tym lepsza dokładność. Także ciekawe jak na szybkim pomiarze ciekawe jak będzie. A, po wejściu jaką chcemy stronę startową, czy jakąś już typowy pomiar na przykład, to też spoko. Orientacja auto, jasność 100%, auto power off, kalibracja jakaś, numer firmware'u,
Factory reset. Skanowanie też jest spoko. Czekaj, nie, skanowanie wam pokazywałem. Tak, skanowanie wam pokazywałem. No, a na tym auto, ciekawe jak na tym auto sobie poradzi. 1 kilo. I dla rezystorów pokazuje ich indukcyjność i Q. Nie wiem, czym jest Q. Kąt stratności? Nie, to D. No, jak ktoś wie, czym jest Q dla rezystora, niech da znać. No i w ogóle napiszcie, co sądzicie. Tu w opakowaniu jeszcze była papierologia. To ta blaszka z tym etui. Do tej mniejszej też miałem etui, ale praktycznie tego nie używam. Także możecie napisać, co sądzicie. No i co? Niestety to jest trup. Także będzie na części. No dobra, kończę trochę ten przydługi odcinek, trochę może o niczym. Ale mimo wszystko zapraszam Was w komentarze na grupę Rzeźbiarnia. Jeśli chcecie coś ode mnie, piszcie na maila. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Może śmieszny plus ostro sprawdzanie działa jemu. Cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.